Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Ciekawe jak mi słychać. Pozdrowienia z przyszłości. Jest 1 listopada 2025 rok. Wyjechałem sobie na rower. Bardzo ładna pogoda. Prawie przez całą trasę było ponad 15, prawie 16 stopni. No i jak 1 listopada zbliża się zima. Niestety. Zima jest takim okresem, który jest dla mnie przynajmniej bardzo trudny do przepracowania. Nie chce się, jest zimno, ciemno. Nie jest to mój ulubiony okres. No i żeby się zmotywować, wyznaczyłem sobie cel. Poprzednie 2 miesiące nie były dla mnie jakieś bardzo udane. Byłem chory, później miałem problemy z plecami, tak się wylosowało. No i generalnie nie jeździłem za dużo. I żeby się zmotywować, wyznaczyłem sobie cel, który, mam nadzieję, pomoże mi przepracować zimę w jakiś dobry sposób. Czy to się uda? Zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że coś tam się z tego urodziło. Sam jeszcze nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. A co to za cel? Pewnie zapytacie. No po tytule filmu już pewnie wielu z Was się domyśliło, że jest to pierścień 1000 jezior. Czyli maraton, można powiedzieć nawet ultramaraton, który odbywa się latem. Wydaje mi się, że w tym roku jest to na przełomie czerwca i lipca. No i zapisałem się na ten ultramaraton na dystans, którego jeszcze nigdy nie przejechałem. Mianowicie na 300 km. Jest to na pewno dla mnie ogromne wyzwanie. Nie wiem nawet, czy bardziej fizyczne, czy bardziej mentalne. A co z tego będzie? Zobaczymy w przyszłości. Jak widać na załączonym obrazku, nie jestem zapewne takim typowym zawodnikiem, który podejmuje się takich wyzwań. Jestem wyposażony w sporo nadmiarowych kilogramów, ale, co warto zaznaczyć, jest już ich ponad 30 mniej niż było na początku, także jest progres. Zobaczymy, jak tutaj się wszystko pozmienia do czasu startu. No i mam nadzieję, że uda się jakoś udokumentować tą moją przygodę. Jak ona się zakończy, nie wiem. Zobaczymy, jak tą zimę uda się przepracować, co uda się zrobić, czy nie będą mnie trapić choroby, kontuzje, różne inne losowe rzeczy. Mam nadzieję, że nie. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. No póki co lecimy do domu, bo zaczyna się robić chłodno. No i ruszyły przygotowania. Piękna, złota polska jesień niestety nie trwała zbyt długo i szybko została zastąpiona przez swoją brzydszą siostrę. Zrobiło się zimno, mokro, ciemno i paskudnie. Po nowym roku przyszły rekordowo mroźne i śnieżne miesiące. Na szczęście miałem zapasowy plan na taki obrót wypadków. Dzięki uprzejmości organizatorów imprez Rajdy dla Frajdy posiadałem voucher na 2-miesięczny plan dietetyczno-treningowy z naosi.pl, z którego skorzystałem na początku stycznia. Współpraca treningowa z Maciejem okazała się bardzo owocna. Trener zrobił ze mną wywiad, podpytał o moje cele, zorientował się w sprzęcie, który posiadam, zalecił jakieś drobne i bardzo podstawowe doposażenie. Następnie rozpisano dla mnie plan treningowy, który był na bieżąco konsultowany oraz modyfikowany.
Na pewno to zmodyfikowało mnie do ogarnięcia stycznia oraz lutego. Według mnie 2 najtrudniejszych miesięcy. Z kolei plan dietetyczny? No cóż, tutaj trafiłem na Damiana, który okazał się zwykłym leniem. Tu również dostałem do wypełnienia kwestionariusz, czy mam alergię, czego nie jem, a co lubię. Kwestionariusz wypełniłem i odesłałem, jednocześnie zaznaczając, że biorę leki i generalnie jestem w procesie redukcji masy ciała, więc nie do końca jestem takim standardowym przypadkiem przy planie treningowo-dietetycznym. No i tutaj zaczęły się schody. Dostałem odpowiedź w tonie pretensji, że w zasadzie to połowy kwestionariusza nie wypełniłem, że nie mam do diety chęci, że takie podejście to jest problem i generalnie to raczej nie ma sensu to wszystko. No i oczywiście rekomenduję dopłatę do planu Advanced Ultra Premium Platinum. To już wtedy na pewno wszystko będzie cacy, bo to co mam na voucherze, to w sumie nie warto nawet nic ruszać. Próbowałem coś jeszcze negocjować, ale Damian okazał się osobą bardzo odporną na argumenty i był bardziej skupiony na natarczywym wciskaniu wyższego planu niż konstruktywnymi sugestiami na temat mojego żywienia. W związku z tym na osi.pl polecam tak połowicznie. Trener z planem treningowym okazał się super, dietetyk okazał się zwykłym bucem. Natomiast bardzo polecam rajdy dla frajdy. Świetna organizacja i zawody przeprowadzone w sympatycznej atmosferze. Karol, pozdrawiam! Gdzieś w międzyczasie okazało się, że wcale nie zapisałem się na pierścień 1000 jezior. What? To znaczy, zapisałem się, ale mój zapis tylko tymczasowo rezerwował miejsce na liście startowej. Tuż po zapisach należało wpłacić opłatę rezerwacyjną, czego nie zrobiłem. Maile w tej sprawie trafiły do spamu, a ja, przyznaję, nie doczytałem regulaminu. Gdy sprawdziłem, ile wpisowego muszę zapłacić, lista startowa była już pełna. Na szczęście tu również pojawił się plan B, nawet lepszy niż oryginalny plan A. Brewet w Mińsku Mazowieckim. Blisko, relatywnie płaska trasa, podobny limit czasu na ukończenie i zdecydowanie niższe wpisowe. Niezwłocznie dokonałem rejestracji. Jest 1 marca i podobnie jak rok temu, dzisiaj wyjechałem na rower po raz pierwszy. Zmian jest bardzo dużo, dlatego że pierwszy raz jakoś tak konkretniej przepracowałem zimę, może nie jakoś idealnie, ale przepracowałem. Miałem plan treningowy, ten plan treningowy nawet mniej więcej z małymi odstępstwami udało się realizować, także zima została przepracowana. No i byłem na bike fittingu, który troszkę pozmieniał w rowerze. Jest dziwnie, ale wydaje się, że są efekty. Nie wiem, czy te efekty to bardziej zasługa bike fittingu, czy planu treningowego, ale faktycznie jeżdżę szybciej. Jeździ się fajnie, jeździ się przyjemnie. Jeżdżę też z pulsometrem, także zobaczymy, jak tam wykres tętna wyszedł. No i mimo tego, że wieje dość mocno, to naprawdę te prędkości się zrobiły lepsze niż w zeszłym sezonie, co napawa optymizmem. Pierwszy raz mam takie, może nie wrażenie, ale przekonanie, może wrażenie też jest dobrym słowem, przeczucie, że plan może wypalić. Plan na przejechanie 300 km w tym sezonie. Zobaczymy. Póki co cieszę się pogodą, dlatego że jest pierwszy taki ładny dzień. No i co, chwilę odpoczynku, jedziemy dalej. Zima szybko przeszła w wiosnę. Przygotowania do brewetu szły pełną parą. 20 czerwca nadszedł bardzo szybko. No dobrze, ruszamy. Jestem strasznie zestresowany.
dzisiejszym dniem. Ledwo coś zjadłem rano. A przed jakimiś takimi poważniejszymi wydarzeniami ja niestety zawsze tak mam. No także dzisiaj w planach 300 km. Jestem ciekaw, jak to pójdzie. Ma być gorąco. No i ma być długo. No zobaczymy. Mam 3 główne założenia. Pierwsze jest takie, żeby się często chłodzić. Ja mam niestety tak, że zdarza mi się przegrzać, albo za mało piję, albo się za mało chłodzę i później następuje takie dosyć paskudne przegrzanie. Mam nadzieję dzisiaj tego uniknąć. Mam jakiś plan, w jaki sposób się z tym zmierzyć. Po drugie, tempo. No ja mam niestety taki problem, że czasami jadę za szybko. Także no mam dosyć poważny plan, żeby nie jechać tym razem za szybko, bo jest to bardzo długi dystans. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na spokojnie nie więcej niż 23-25 km na godzinę. Nie jest to jakiś tam dystans na 80 km, który można zrobić na strzała. Boję się, że większość dystansu pojadę sam, dlatego że pojadę najwolniej. No, zobaczymy. Moim problemem gdzieś jest głowa. Ja nie jestem zbyt silny psychicznie. Jestem trochę przygotowany na jakieś kryzysy, no ale nie wiem, czy można na kryzysy na takim dystansie być przygotowanym. Zobaczymy. Mam troszeczkę takie podejście, że byle do przodu, nawet jeśli to jest powoli. No i tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i trzeci problem, który mam, to jest jedzenie. Na krótszych dystansach no ja mam taki kłopot, że jem po prostu za mało. Ale na krótszych dystansach to aż nie jest taki gigantyczny problem, dlatego że po prostu dystans się kończy i tyle. No tutaj jest zupełnie inaczej. Także mam też jakiś swój plan na to jedzenie. Jestem przygotowany, mam żele, mam jakieś tam różne rzeczy. Także planuję jeść często i mało. No zobaczymy, jak to żołądek przyjmie. No i tyle. Wyłączam nagrywanie, wyjeżdżamy już na autostradę i za niecałe pół godziny widzimy się w Mińsku Mazowieckim. On your marks. Get set. Poszedł start tuż przed 7. Na razie jedzie się ładnie. Muszę sobie tylko przypominać, że dzisiaj nigdzie mi się nie spieszy. Że mam dużo czasu. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, wolimy to. I że to nie jest wyścig. O, długa droga dzisiaj przede mną. Wyjeżdżamy z Mińska.
Dobra, co u mnie? Mam zrobione 80 km. Na razie jedzie się dość optymalnie. O, zrobię sobie tak. Jedzie się dość optymalnie. Zrobiło się gorąco. Licznik pokazuje 29 stopni. Miałem przerwę na 60 km, żeby dolać sobie wody z plecaka do bidonów, trochę się ochłodzić. Te przerwy trzeba będzie robić częściej, jak zresztą widać na kadrze, pełne słońce, żadnej chmurki. Jadę zaskakująco szybko, bo na 80 km mam średnią ponad 24. Szczerze mówiąc, spodziewałem się maksymalnie średniej 23. Także trochę boję się, że jadę za mocno. No ale tak poza tym to na razie jest ok. Trochę wydaje mi się, że pomalutku stuka pierwszy kryzys, bo trochę mi się nie chce. To jest właśnie taki moment między 80 a 100 kilometrem, gdzie już jednak troszeczkę jest człowiek zmęczony, no bo jedzie te 3 godziny z hakiem, no a jeszcze bardzo dużo zostało do mety. No ale nic, za 25 km pierwszy bufet, tam sobie troszeczkę odpocznę. Myślę, że jeszcze niedługo, jak będzie jakiś cień, to sobie zrobię kolejną przerwę, żeby się schłodzić, wylać sobie trochę wody na głowę, wytrzeć sobie twarz. No i tyle. Na razie nie jest źle. Drogi bardzo ładne. Ruch niemalże zerowy. Teraz akurat jedzie auto z tyłu, ale za to otoczenie prześliczne. Jedna trzecia za mną. 4 godziny 7 minut. Patelnia. O! Niedługo bufet. Uzupełnimy wodę. 100 za mną, 200 przede mną. Dobra, wjechałem na Podlasie. Trzeba teraz uważać na dzidy i kamienie, bo tu będą rzucali. Taki żarcik musiałem. No, za jakieś 7 km bufet. Damy radę. Już 125 km. Jest trochę kryzys. Jest koszmarnie gorąco. 32 stopnie. I mimo tego, że często zatrzymuję się i chłodzę się wodą, to jedzie się bardzo ciężko. Także jest pierwszy duży kryzys. Tempo mocno spadło, jedzie się źle. No jeszcze przez jakiś czas pojedziemy tak z bocznym wiatrem, później kawałek pod wiatr, później może troszeczkę lepiej będzie. Dojeżdżamy do Siemiatycz w każdym razie. Powoli do przodu. Jestem na wyjeździe z Siemiatyczy, czy z Siemiatycz.
Nie wiem, jak to się odmienia. Musiałem sobie zrobić dłuższą przerwę, bo jest cholernie gorąco. Ta temperatura jest dużo większym problemem, już przypuszczałem. Jest ponad 30 stopni i po prostu ciężko się jedzie w takiej temperaturze. Próbuję troszeczkę nie dopuszczać do siebie takiej myśli, że będę musiał zrezygnować, ale nie wiem, czy nie będę musiał zrezygnować. Póki co robię sobie dłuższą przerwę z 15 minut, żeby się tak porządnie ochłodzić, trochę wody na siebie wylać, no i pojedziemy dalej. A co dalej, to zobaczymy. Póki co odpoczywam, bo jest naprawdę piekło. Usiadłem się w cieniu i chłodzę się przed dalszą jazdą. 130 km zrobione, jeszcze dużo drogi przede mną. Nawet wiatr tak bardzo nie przeszkadza, ale ten upał jest po prostu koszmarny. O, już jestem cały ciepły, mimo że przed chwilą wylałem na siebie wodę. Jadę dalej. Ten długi odpoczynek bardzo mi pomógł. Dlatego, że mocno się nagrzałem. Musiałem się porządnie schłodzić. I teraz już się jedzie w miarę ok. Na szczęście jadę tutaj za Bugiem w większości w lasach. No i zmieniłem też troszeczkę swoją strategię. Jadę totalnie, kompletnie na luzie. Przeważnie między 18 a 20 na godzinę. Przynajmniej przez te najgorętsze godziny dnia kompletnie nie ma co się spieszyć. Jadę w ogóle teraz trasą Green Velo. Jeździ tutaj naprawdę mnóstwo rowerzystów. Przez chwilę się tak dziwiłem, co tutaj tyle ludzi jeździ. Później zobaczyłem znaczki Green Velo. Bardzo ładna trasa. Zero samochodów. Przyjemnie się tutaj jedzie. Byle ten upał przeczekać. Jedziemy pomalutku, ale do przodu. Taki teraz jest plan na dzisiaj. Powoli, ale do przodu. No i 3, 2, 1. Mamy połowę. Mamy, drodzy Państwo, połowę dystansu. Niecałe 6,5 godziny. Druga połowa na pewno będzie dłuższa. Tempo 23,2. Nie jestem w stanie takiego tempa utrzymać. Tak wyglądałoby, że za szybko zacząłem. No ale nie wiem, na początku mi się bardzo dobrze jechało takim tempem. Lampa dalej. Gorąco, ale za 3 bodajże kilometry mamy prom, Mielnik Zaburze i na tym promie sobie zrobimy przerwę, chłodzenie, może będzie jakiś zimny napój do kupienia. Mimo że jest strasznie gorąco, troszeczkę odżyłem. No, zobaczymy, jak pójdzie dalej. Póki co bardzo ładny teren, piękna droga, puściutka, równy asfalt, bardzo ładnie się tędy jedzie. Lecimy na prom. Przygotowany? No co, nie ma ramy pizza? Płyniemy promem. Za promem ponoć duży podjazd. No później się zatrzymamy do sklepu. A drugi brzeg już blisko.
hałas. No, teraz niemalże 180 km. Dalej gorąco. Już mam wrażenie, że powoli zaczyna puszczać ta temperatura, ale dalej jest 30 stopni. Także jestem tą temperaturą po prostu zmęczony. Nogi nie chcą się kręcić. No, ale nastroje dalej w miarę bojowe. Jest problem z jedzeniem, bo jedzenie w ogóle nie wchodzi. Jak próbuję coś jeść, to nie czuję się zbyt dobrze. Nie wiem, jak długo jestem w stanie na czymś takim pociągnąć. Zobaczymy. W sumie jedyne co to żele wchodzą, no tak w miarę. Za niecałe 20 km drugi punkt kontrolny. Byle jak najszybciej to ta temperatura zeszła, bo temperatura jest okropna, jest strasznie gorąco. Na taką wyprawę zdecydowanie za gorąco. No ale nic, nastroje bojowe, jak widać, chłodzę się szmatką i wodą. Jakoś to, no, na tyle na ile może to daje efekty. Jadę teraz w bardzo powolnym tempie, między 20 a 22. Ale nigdzie się nie spieszę, nie jest to wyścig na czas. Mam nadzieję, że uda mi się przejechać, chociaż martwię się tą 300, bo ona będzie koszmarna, to będzie, no, to będzie jechane samą głową, no ale to będziemy się martwić, jak do tego dojedziemy. Póki co jeszcze 20 km do dokręcenia do drugiego punktu kontrolnego. Bardzo powoli zbliżam się do 200 km. Proszę, nie wiem, czy to będzie widać, ale są dwie stówki. 8,46 czas jazdy. Powoli, bardzo powoli zaczyna puszczać temperatura. Jest 18. Wyjechałem z drugiego bufetu, na którym chyba pół godziny leżałem w cieniu i tak jest koszmarnie gorąco. 28 stopni. Mam dużo czasu Mamy dużo czasu. i najgorsze 100 km przede mną, chyba w moim życiu. Także pomału, dużo przerw i widzimy się za jakiś czas. Słońce już powoli zachodzi. To mój ostatni raport. Po ciemku GoPro i tak nic nie wyłapie. Jest masakra. Mam 60 km do końca. Jestem wykończony. Mam nadzieję, że po nocy jakoś się doczłapię do mety. Za chwilę zmieniam okulary na przezroczyste. Ubieram kamizelkę odblaskową i jadę dalej. Mam duże problemy żołądkowe. Niestety żołądek nic nie przyjmuje już oprócz wody. Nawet na żele reaguje odruchem wymiotnym. Także trochę lipa. Muszę się po prostu dokulać na tym, co mam.
Nie mam pojęcia, czy to będzie widać, pewnie nie, ale w tym momencie stuknęło 300. Ja tu jest. Przynajmniej u mnie. Ja mam 298. Także można powiedzieć oficjalnie, że dołączam do grona 300. A do Mińska jeszcze jakieś 5-6 km, bo nie jest niestety równy 300, także jeszcze chwileczkę trzeba pojechać. Ale jedzie się bardzo przyjemnie, teraz jest fajna temperatura na jazdę. Gdyby nie to zmęczenie. Także widzimy się, dobra, i tak nic nie widać. Widzimy się na mecie. Słuchajcie, jest kapitalna sprawa. 23:31. Ostatnie metry przejechałem. Razem 307 km. Nie mogę w to uwierzyć. Padam na pysk. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Dość.